Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was jeden z lotniczych symboli polskiego września 1939 roku. Samolot PZL P-11C. Zapraszam do oglądania. Kogi. Buduj historię klocek po klocku. Recenzję modelu rozpoczniemy klasycznie od omówienia pudełka. Na froncie przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące modelu, czyli nazwa zestawu, ilość figurek, ilość klocków, skala, a także kolekcja, w skład, w której omawiany model wchodzi. Na odwrocie przedstawione są inne ważne informacje, m.in. funkcjonalności tego zestawu. Nie zabrakło też specjalnej tabeli technicznej, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące oryginalnego samolotu, no i na pudełku nie zabrakło oryginalnego zdjęcia, a także podpisu figurki. PZL P-11C z klocków konstrukcyjnych Kobi w skali 1:32 ma 24,5 cm długości, 10,5 wysokości oraz aż 34 cm szerokości. Tak więc jest to naprawdę ciekawy model lotniczy, który przedstawia polski kultowy samolot właśnie z września 1939 roku. Sam model jest pomalowany na brązowo. I tutaj muszę Wam powiedzieć pewną ciekawostkę, bowiem sami weterani, którzy walczyli na polskich jedenastkach, nie potrafili powiedzieć, jaki to był konkretnie kolor. Jedni mówili, że był on brązowy, inni mówili, że był zielony i bardzo się spierali. Mimo tego, że byli przyjaciółmi od wielu lat, to właśnie kwestia koloru była tą najbardziej sporną kwestią w ich dyskusjach. Tak więc wybraliśmy najbardziej odpowiedni kolor, najbardziej prawdopodobny, no i też taki kolor, w jakim malowane są historyczne, muzealne egzemplarze. Dlatego właśnie nasza P-11 jest pomalowana w ten brązowy kolor. Jeżeli chodzi natomiast o oznaczenia, to te również są historyczne. Numer 4 oraz godło przedstawia jaskółkę ze 114 Eskadry Myśliwskiej, 4 Dywizjonu Myśliwskiego, 1 Pułku Lotniczego. Poza czwórką i czarną jaskółką nasza P-11 ma inne oznaczenia, a są to m.in. polskie szachownice znajdujące się na skrzydłach, zarówno u góry, jak i od spodu, ale także szachownice znajdujące się na stateczniku pionowym. Oprócz tego ciekawym elementem jest właśnie nazwa P-11C, również na stateczniku pionowym. Został również odwzorowany numer 8.139 na ogonie samolotu. Samolot ma ruchome śmigło, charakterystyczne dla tych naszych wczesnych samolotów, śmigło dwupłatowe. Tak więc jest to jeszcze taki symbol pewnych wcześniejszych czasów, no bo wszystkie późniejsze współczesne samoloty mają 3 płaty, a nawet i więcej. Oprócz tego budowa skrzydeł jest bardzo ciekawa. Warto też zwrócić uwagę na specjalne stelaże dodatkowe, które nam wzmacniają te skrzydła. No i jak już jesteśmy przy tych stelażach, to warto wspomnieć, że tutaj tuż przy nich znajduje się uzbrojenie naszego samolotu, czyli 2 karabiny maszynowe, jeden z jednej strony, drugi z drugiej i oprócz tego nasz samolot ma 2 dodatkowe KM-y umieszczone w skrzydłach. Tak więc była to z całą pewnością bardzo niebezpieczna jednostka dla niemieckich pilotów. Oprócz tego P-11 ma stałe, niechowane podwozie. No i niestety, jak już wspomniałem, jest to symbol pewnych czasów, które w 1934 jeszcze były ok, dawały radę, no ale w roku 1939 we wrześniu już był to taki łabędzi śpiew, już większość samolotów tego nie miała. Większość samolotów miała chowane podwozie, tak jak niemieckie Messerschmitty, Heinkle i inne nowoczesne samoloty. Niestety polskie, m.in. P-11, jak i Karasie miały te podwozia wciąż stałe. Jeżeli chodzi o ruchome elementy, to oprócz ruchomego śmigła, samolot ma również ruchome stateczniki, które znajdują się na skrzydłach, które służą do sterowania naszym samolotem. Można je unosić oraz opuszczać zarówno jeden, jak i drugi. Jest to, mówię z całą pewnością, ciekawy element zabawowy naszego modelu. Oprócz tego samolot ma odwzorowane miejsce, kabinę, siedzisko pilota. Spójrzcie, przy brązowym fotelu znajduje się klockowy wolant, którym można właśnie sterować samolotem, ale oprócz tego przy szklanej owiewce znajduje się celownik, który pozwala na namierzenie wrogich celów.
Jak już wspomniałem, do zestawu dołączona jest figurka polskiego pilota. No i nie jest to jakiś przypadkowy pilot, tylko właśnie podporucznik Tadeusz Sawicz, który w roku 1939 latał właśnie na tym konkretnym samolocie. Nasz pilot posiada czarne trzewiki, no i taki beżowy kombinezon lotniczy charakterystyczny dla polskich lotników. Oprócz tego posiada piaskowe paski, które są pociągnięte zarówno z przodu, jak i z tyłu. No i są to z całą pewnością elementy spadochronu, który mógł uratować naszego pilota. Oprócz tego figurka ma brązowe rękawiczki oraz brązową pilotkę, która ma nadrukowane okulary na wysokości czoła. No, mimo tego, że samolot miał jakąś tam owiewkę z przodu, która chroniła przed wiatrem, no to jednak te okulary, te gogle lotnicze były niezbędne. Z akcesoriów nasza figurka ma dołączoną lornetkę, która no może w samolocie się niezbyt przydawała, ale przy lądowaniu, kiedy pilot był już na ziemi i potrzebował coś dostrzec, wypatrzeć, na pewno była ciekawym elementem. Oczywiście figurkę pilota można bez problemu włożyć do kabiny, no i nasz pilot wygląda tak, jakby właśnie kierował swoją 11. Figurkę wpinam na specjalne, dedykowane miejsce na dołączonej do zestawu specjalnej podstawce ekspozycyjnej, gdzie znajduje się oczywiście nazwa zestawu, czyli PZL P11, no a sam model można bez problemu piąć na podstawkę i tak właśnie prezentuje się cały zestaw. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o legendarnej 11 w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam też do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane są nowości i inne ważne informacje. Do usłyszenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.